Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Jeśli jesteś tutaj pierwszy raz i jeszcze się nie znamy, to ja mam na imię Ola, a tutaj pokazuję różne repliki starej broni. Oryginały czasem też. Dzisiaj mam do zaprezentowania 4 różne topory. To jest czekan kawaleryjski. Używany na terenach Polski, Ukrainy, właściwie słowiańskich od XVI do XVIII wieku. Tutaj postaram się zdjąć tą ładną pochwę jedną ręką, bo w drugiej trzymam aparat. Tutaj widać, że pod spodem również to ostrze jest rzeźbione i widać, że to nie jest maszynowa robota, że ktoś to ręcznie tutaj robił. Ten egzemplarz pokryty jest tutaj takim błyszczącym, matowym czymś, a to coś to jest skóra płaszczki. Aczkolwiek takie prawdziwe czekany w tym XVI wieku nie sądzę, żeby były tym pokryte, ponieważ mało kogo byłoby stać wtedy na coś takiego. Ale to jest bardzo fajne i bardzo dobrze dzięki temu leży w dłoni. Jest on bardzo leciutki, taki właśnie jednoręczny, taki bardzo, jak to powiedzieć, wygodny w użyciu. Nadaje się do fechtunku, ale do rąbania drewna i takich różnych tego typu prac nie nadawałby się zupełnie. Także słyszałam, że nawet mógłby się nadawać do walki z przeciwnikiem uzbrojonym w miecz albo w szable, bo to jest takie małe, lekkie, zwinne. Tak wygląda topór numer 3 według klasyfikacji toporów profesora Nadolskiego. Taką ma ładną pochwę. Ciężko mi jedną ręką tutaj nagrywać i to ściągać, może mi się uda. O, w ten sposób się prezentuje. Jest to topór typowo słowiański. Nie nadawał się do rąbania drewna, natomiast świetnie nadawał się do rąbania przeciwnika. Znajdowano takie koło Wrocławia oraz we wschodnich Niemczech. Właściwie Wrocław to też prawie Niemcy. Jest to topór bardzo leciutki, nawet ja tutaj nie mam żadnego problemu z tym, żeby podnieść go jedną ręką i żeby na przykład nim walczyć. Osadzony na miedzianej tulei. Tutaj jeszcze tak jako taki ozdobny bajer ten akurat ma futerko. Tak się prezentuje czekan kawaleryjski. Też leciutkie bardzo. Aż jestem zdziwiona. To jest tak zwana Franciszka, czy też Franciska. Wczesne średniowiecze, od IX do XI wieku, używana przez Franków. To jest taki mały, lekki, jednoręczny toporek do rzucania. Kiedyś, jak będzie cieplej, to może pójdę do ogrodu i nagram, jak rzucam tym w drzewo. A tak wygląda Franciszka z bliska. Jaki śmieszny ma kształt, taki dość wygięty. To jest klasyczny topór wikingów. Taką ma skórzaną pochwę. Cechą charakterystyczną tych toporów był ten właśnie otwór. I były dwie teorie, do czego taki otwór mógłby służyć. Pierwsza mówiła o tym, że te topory miały drewniane pochwy i w tej pochwie też był właśnie w tym miejscu otwór i przesadzało się metalowy gwóźdź przez jedno i drugie, żeby ta pochwa się na toporze trzymała. Druga teoria mówiła o tym, że ten gwóźdź tam już był na stałe i służyło to temu, żeby topór nie zagłębił się za bardzo w przeciwniku, bo się blokował na tym gwoździu, żeby potem można było go łatwo wyciągnąć.
Tak właśnie wygląda topór Wikingów. Jeszcze dodam, że on już jest o wiele cięższy, taki mniej wygodny. Ja bym musiała 2 rąk użyć. Tutaj natomiast mam identyczny jak tamten, który przed chwilą pokazywałam, tylko z innym oplotem. Powiedziałam, że będą 4 różne topory. No właściwie to nie jest do końca prawda, bo 2 są bardzo podobne, bo to również jest topór Wikingów, tylko że wyposażony w inny oplot. Jak widać, ten również ma taką charakterystyczną dziurę oraz ten sam kształt ostrza. Kabusia, odczep się od tej skarpetki. Kabusia, 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 puść. Puść. A tam jakieś topory. Tutaj jest prawdziwa gwiazda wieczoru. Ty mi, Kaba, robisz zasięgi, ja wiem.